Ghostwire Tokyo. Gra wydana 25 marca 2022 przez producenta Tango Gameworks. Gry można kupić na Steam za 249 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 34 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy historia mnie jakkolwiek zaciekawiła? Czy wrogowie stanowili jakiekolwiek wyzwanie? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą polecił mi znajomy z pracy i niesamowicie zachwalał ten tytuł i mówił, że gdyby mógł, to by najchętniej zapomniał o tej grze, by móc jeszcze raz to przeżyć. O czym w ogóle jest ta gra? Ghostwire Tokyo to gra opowiadająca o pewnym młodym Japończyku o imieniu Akito, który na początku gry spieszył się do swojej siostry, która leży w szpitalu, lecz ten miał wypadek i gdy był na krawędzi śmierci, to opętał go pewien duch, który nazywa samego siebie KK. Gdy się obudził, okazało się, że spora część Japonii została pochłonięta przez dziwnego jegomościa w masce i po ludziach zostały jedynie ubrania. Zostaliśmy sami, a dookoła nas zaczęły pojawiać się bardzo dziwne zjawy, byty czy potwory, które gdy tylko nas zobaczą, to rzucą się, by nas zabić. Okazało się również, że główny zły porwał naszą siostrę, bo dostrzegł w niej pewien potencjał, który ma mu pomóc w zrealizowaniu swojego planu, a ten kryje w sobie dość mroczną historię. Także nasz bohater Akito chce uratować siostrę, a KK pozbyć się antagonisty, a pomogą nam w tym różne sposoby walki. W naszym asortymencie broni mamy zaklęcia, talizmany czy łuk oraz strzały. Jeśli chodzi o zaklęcia, to mamy chociażby 3 żywioły i są to wiatr, woda oraz ogień. Talizmany natomiast są bardziej pułapkami, żebyśmy mogli mieć chwilę wytchnienia lub abyśmy mogli wykorzystać ten czas i atakować wszystkim, co mamy. No i jest łuk oraz strzały, który przyznam niesamowicie mi się spodobał i bardzo często starałem się trafić wrogów w głowę. I przyznam, że z talizmanów nie korzystałem za bardzo, ale zaklęcia to podstawa. I każdy z żywiołów inaczej działa. Wiatr chociażby to pojedyncze strzały lub jak przytrzymamy przycisk, to kilka naraz wystrzeliwujemy. Woda to coś w stylu shotguna, więc na bliskie odległości zaklęcie. A ogień na dal i są to potężne wybuchy. Możemy też ulepszać naszą postać i zaklęcia, przez co staniemy się jeszcze silniejsi. Jeśli chodzi o wrogów, to po drodze napotkamy różne byty, które wyglądają bardzo dziwnie albo przerażająco. Dla przykładu mamy ludzi z parasolami, bez twarzy i w garniturze, albo bezgłowych uczniów, którzy potrafią nas kopnąć wykonując półobrót. Mamy też latające zjawy, które wyglądają trochę jak dementorzy według mnie, albo kobiety w płaszczu, kapeluszu i z wielkimi nożycami, które gotowe są nas przepołowić. Na terenie, po którym chodzimy, jak wspominałem, nie ma ludzi, jednakże są zagubione dusze, które oferują nam zadania poboczne, dzięki czemu nie da się tu nudzić, bo momentami tych zadań jest naprawdę sporo i każda z tych dusz ma własną historię do opowiedzenia i zadanie, które nie tylko nagrodzi nas pieniędzmi czy ulepszeniami, ale i niesamowitymi przygodami. Dla przykładu naprawdę mi zaimponowała misja, w której wchodzimy do szkoły i musimy pokonać Hanako, czyli niebezpiecznego ducha, który zadaje obrażenia i powoli nas zabija samym patrzeniem na nią. Ta misja dała mi ciarki, ale i bardzo dobrze się przy niej bawiłem. Przyznam, że momentami czułem ścisk mapą i mam na myśli to, że możemy swobodnie sobie chodzić, odblokowywać świątynie, które nam oczyszczają dany teren z mgły, która zabija nas, gdy tylko do niej wejdziemy, robić różnorakie misje i tym podobne. Jednakże takie miasto to wyłącznie ulice i wąskie przejścia, które przyznam powodowały u mnie uczucie, że mało jest tej eksploracji, mało do odkrycia. Na szczęście nie tylko samymi ulicami człowiek żyje i możemy też wspinać się i skakać po dachach, przez co widoki czasami są naprawdę imponujące. No i moje ulubione ruchome schody. Najczęściej stawałem na nich i czekałem, aż same mnie zawiozą na górę czy na dół, a są dość wolne, więc momentami przez 5-10 minut miałem symulator ruchomych schodów. Niesamowicie spodobała mi się historia tutaj, bo czułem tę więź między naszymi bohaterami, że wraz z poznawaniem ich wątków oni stają się dla siebie bliżsi, a dodatkowo dowiadywałem się ciekawych faktów z ich życia. Przyjemnie mi się słuchało ich rozmów i z chęcią poznawałem kolejne informacje na ich temat, jak chociażby o ich rodzinach. Na początku co prawda nie było łatwo, zwłaszcza, że KK przejmował jego ciało wbrew woli chłopaka, ale potem naprawdę się polubili. Jeśli chodzi o wady w tym tytule, przyznam, że zdarzały się spadki FPS-ów, co było dla mnie zauważalne, ale na ogół gra chodziła dobrze.
Była pewna misja, która trochę mnie zestresowała i wkurzyła, a to dlatego, że nie cierpię misji na czas, a musiałem znaleźć kilka przedmiotów do zniszczenia, by zeszła bariera, która gdy tylko się czas skończy, miała mnie bodajże uśmiercić. I powtarzałem misję chyba z 3 razy, bo nie mogłem znaleźć tego ostatniego do zniszczenia, przez co niemiłosiernie się irytowałem. To, co powiem, nie uznałbym za minus, a raczej niepodzielanie opinii kumpla z pracy, bo on uważa tę grę za solidny i arcyciekawy tytuł, a ja przyznam, że był dla mnie trochę ponad dobrym. Grało mi się dobrze, przyjemnie i mnie wciągnęło, ale nie jest to tytuł, który by sprawił ogromne wrażenie na mnie, ani uczucie, że chcę to przeżyć jeszcze raz. Mimo to gra to naprawdę ciekawa produkcja, bo historia potrafi wywołać emocje u gracza, walki z przeciwnikami podnieść adrenalinę, a zwiedzanie miasta i wykonywanie misji jest satysfakcjonujące, zwłaszcza, że to naprawdę piękne miasto. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Gra miewała spadki FPS-ów, więc to by było do poprawy, ale tak ogólnie jest w porządku. Audio. Muzyka była dla mnie po prostu ok. Bez szału, ale była ok. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze, bo dostarczyła mi wiele wrażeń i spędziłem tu naprawdę niesamowicie czas, czy to walcząc, czy to eksplorując, czy dowiadując się kolejnych faktów z życia naszych bohaterów. Grafika. Przyznam, że naprawdę podobała mi się grafika, zwłaszcza wykonanie miasta, bo ta metropolia, świecące szyldy i architektura kultury japońskiej ma coś w sobie, co wywiera na mnie ogromne wrażenie. Podsumowując, Ghostwire Tokyo to gra, która mnie wciągnęła i grało mi się w nią naprawdę dobrze, ale dałbym jej maksymalnie 8 na 10, bo nie jest to tytuł, który bym mógł ogrywać cały czas albo wracałbym do niego raz w roku, jak w przypadku chociażby kilku części Assassin's Creed czy starego, dobrego Black and White. Mimo wszystko ogromnie polecam wam ten tytuł, bo można się tu dobrze bawić, ale też poczuć tę historię, bo jednak są tu pewne smutne wątki i według mnie naprawdę scenarzyści oraz aktorzy głosowi sprawili, że to wszystko zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Chodźcie zatem i zawitajcie do Tokio, gdzie nie ma ludzi, ale są duchy, które niekoniecznie będą dla was przyjazne. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!